Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś mam dla Was przepis na przepyszne ciasto z brzoskwiniami. Składa się ono z biszkoptu, śmietankowego kremu brzoskwiniowego, drugiej warstwy biszkoptu oraz brzoskwiń w galaretce na wierzchu. Ciasto jest przepyszne, ładnie się prezentuje i rozpływa się w ustach. Zapraszam do oglądania. Na początku szybciutko wyświetlę Wam listę składników, do której możecie wrócić w każdym momencie, w którym będziecie potrzebować. Składniki znajdziecie też w opisie filmu. Jest to przepis na dużą blachę 25 na 36 cm. Zaczynamy od wlania do miski 800 ml wrzątku i dokładnego rozpuszczenia w tej ilości wody 2 galaretek brzoskwiniowych. Galaretkę odstawiamy do ostudzenia. Teraz przygotujemy biszkopt. Zaczynamy od rozgrzania piekarnika do 180 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół. Gdy to mamy zrobione, przygotowujemy sobie składniki na biszkopt, aby mieć je pod ręką. Bierzemy dużą miskę, w której będziemy robić biszkopt, szklankę na cukier, miskę na żółtka i miskę na mąki. Zaczynamy od oddzielenia białek od żółtek z 6 jajek. Białka wrzucamy do dużej miski, w której będziemy robić cały biszkopt, a żółtka do mniejszej miseczki, którą postawiliśmy obok. Do białek dodajemy od razu szczyptę soli. Do szklanki o pojemności 250 ml wsypujemy do pełna cukier, najlepiej drobny, jest to około 220 g cukru. Do miski na mąki wsypujemy po kolei jedną pełną szklankę mąki tortowej, czyli około 160 g, jedną drugą szklanki mąki ziemniaczanej, czyli około 95 g i jedną czubatą łyżeczkę proszku do pieczenia. Mąki i proszek do pieczenia mieszamy ze sobą. Teraz bierzemy mikser i z jego pomocą ubijamy białka ze szczyptą soli na sztywną pianę. Kiedy widzimy, że białka są już ładnie ubite, ciągle ubijając, zaczynamy dodawać na zmianę żółtka i cukier. Raz jedno żółtko, raz porcja cukru. Raz jedno żółtko, raz porcja cukru. I tak cały czas, aż skończą się żółtka i cukier. Miksujemy aż do rozpuszczenia się całego cukru. Wyłączamy mikser i stopniowo na początku przy wyłączonym mikserze wsypujemy mąkę i mieszamy ręcznie z powstałą masą. Następnie włączamy wolne obroty w mikserze i króciutko miksujemy tylko do połączenia się składników. Nie robimy tego zbyt długo, żeby nie przebić pęcherzyków powietrza. Tak przygotowaną masę przekładamy na dużą blachę do pieczenia o wymiarach około 25 na 36 cm, wyłożoną papierem do pieczenia. Masę staramy się równo rozprowadzić na blaszce za pomocą szpatułki. Biszkopt wstawiamy do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i pieczemy przez 30 minut. Po 30 minutach sprawdzamy biszkopt patyczkiem. Jeśli nie zostaje na nim surowe ciasto, biszkopt jest gotowy. Wyłączamy piekarnik, wysuwamy biszkopt na kratce i zostawiamy go tak na 5 minut, żeby za szybko nie zmienić mu temperatury otoczenia. Później stawiamy biszkopt na stole i czekamy, aż całkowicie wystygnie. Można też przygotować biszkopt dzień wcześniej, wieczorem. Gdy biszkopt wystygnie, wstawcie wystudzoną galaretkę do lodówki, żeby zaczęła tężeć. Wystudzony biszkopt wyciągamy z blachy. Odczepiamy papier do pieczenia znajdujący się po bokach biszkoptu i odcinamy wierzchnią warstwę. Ta skórka z łatwością odchodzi, dlatego się jej pozbywamy, bo często na przykład jeśli kładziemy krem bez pozbycia się tej skórki, odpada on razem ze skórką w trakcie jedzenia ciasta, zamiast trzymać się biszkoptu. Teraz ostrożnie przewracamy biszkopt, zdejmujemy ze spodu papier do pieczenia i z użyciem zaokrąglonego nożyka pozbywamy się pozostałości skórki z drugiej strony, jeśli nie odeszła razem z papierem do pieczenia. Biszkopt przekrajamy teraz na pół z pomocą długiego noża. Mi najlepiej sprawdza się nóż z bardzo drobnymi ząbkami. Przy użyciu cienkiej deski do krojenia ściągamy górny blat biszkoptu i odkładamy go na bok. Bierzemy blachę, z której wyciągnęliśmy biszkopt i wykładamy ją dokładnie folią spożywczą. Teraz ostrożnie przekładamy jedną połowę biszkoptu do wyłożonej folią blachy. Przygotowujemy poncz. Wyciskamy do szklanki jedną cytrynę i wlewamy do pełna przygotowaną wystudzoną wodę. Połowę przygotowanego ponczu rozprowadzamy równomiernie na biszkopcie, odstawiamy na chwilę nasz biszkopt i przygotowujemy krem. Do kubka wsypujemy jedną galaretkę brzoskwiniową,
Wlewamy 150 ml wrzątku i w tej ilości wody rozpuszczamy bardzo dokładnie galaretkę i odstawiamy ją do ostudzenia. Teraz bierzemy sporą miskę, wlewamy do niej 700 ml schłodzonej śmietanki 36%. Przygotowujemy też cukier, puder i przestudzoną galaretkę, żeby były pod ręką. Bierzemy mikser i ubijamy śmietankę, dodając do niej stopniowo po łyżce cukru pudru. Łącznie będziemy potrzebować 5 do 7 czubatych łyżek cukru pudru. Gdy ubita śmietanka ma konsystencję jak na filmiku, wyłączamy mikser. Bierzemy 3 łyżki stołowe ubitej śmietanki i mieszamy ją łyżeczką z lekko ciepłą, rozpuszczoną galaretką w celu zahartowania jej. Włączamy mikser i powoli wlewamy galaretkę do śmietanki, starając się wszystko krótko, ale dokładnie wymieszać ze sobą. W ten właśnie sposób przygotowaliśmy krem śmietankowy o smaku brzoskwiniowym. Bierzemy z powrotem nasz biszkopt i przekładamy na niego cały krem śmietankowy. Staramy się go dokładnie i równomiernie rozprowadzić. Na krem ostrożnie kładziemy drugą połowę biszkoptu. Wyrównujemy i lekko przygniatamy. Bierzemy pozostałą połowę ponczu i równomiernie polewamy wierzch biszkoptu. Ciasto przykrywamy i wstawiamy do lodówki. Bierzemy deskę do krojenia oraz 2 puszki brzoskwiń w syropie. Z puszek wybieramy ładne i twarde połówki brzoskwiń. Teoretycznie wystarczyłaby 1 puszka, ale bardzo często zdarza się, że w puszce trafiają się też zbyt miękkie brzoskwinie, temu lepiej wziąć 2 i wybrać najładniejsze połówki. Potrzebujemy około 12 połówek. Połówki brzoskwiń kroimy na plasterki grubości około 3 mm i odstawiamy na bok. Wyjmujemy z powrotem ciasto z lodówki, odkrywamy je, bierzemy nasze plasterki brzoskwiń i układamy jedna koło drugiej w rzędach na biszkopcie. Staramy się ładnie zakryć biszkopt brzoskwiniami. Gdy to zrobimy, zalewamy brzoskwinie tężejącą galaretką. Może być bardziej stężała niż tutaj na filmiku, wtedy macie mniejsze szanse, że galaretka spłynie na dół ciasta. Tak przygotowane ciasto przykrywamy i wstawiamy do lodówki przynajmniej na kilka godzin, ale najlepiej smakuje po całej nocy spędzonej w lodówce. Tak prezentuje się gotowe ciasto brzoskwiniowe w całej okazałości. Tak przygotowane ciasto brzoskwiniowe jest smaczne, wilgotne i rozpływa się w ustach. Prezentuje się atrakcyjnie, więc śmiało można przygotować je na różne uroczystości i święta. Smak biszkoptu i kremu śmietankowego oraz brzoskwiń idealnie komponują się ze sobą. Jeśli przepis się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach. Zachęcam Was też do zasubskrybowania mojego kanału, tam znajdziecie więcej smacznych przepisów pokazanych krok po kroku. Jeśli macie pytania, śmiało pytajcie, chętnie odpowiem. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!